Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ski, a my gramy sobie dzisiaj w RimWorlda i moi drodzy, gramy w nowe DLC. Nowe DLC nazywa się Odyssey i powiem szczerze, widziałem tylko ogólnie jakiś taki zarys, powiedzmy zarys samego gameplayu, natomiast nie zagłębiałem się i chciałbym sobie dzisiaj delikatnie pograć. Gra została zaktualizowana do wersji 1.6 w całości, doinstalowałem troszeczkę modów. Nie jakoś tak mega dużo, ale troszkę tych modów doinstalowałem. Oczywiście mamy te główne mody z DLC, nasze wszystkie. Plus Bionic Icon, kamera, Clean Texture oczywiście, żeby były trochę lepsze te jakościowo tekstury. Kolorowe ramki nastroju, Common Sense, zasięg zbierania produktów, Dragon Select, Prepare Careful i oczywiście Harvest Organ, Increase Stack, Level Up, Magnify Everything, Misc Training, Trade Helper i Trade Rarity Colors. To są mody, które zainstalowałem i które mam nadzieję będą nam towarzyszyły w tej nowej przygodzie. Hello Money, ja widziałem dodatek, gdzie opcja zbierania punktów, aby uprzykrzyć ci życie. Wiesz co, włączymy to prawdopodobnie, ale jeszcze może nie na tym streamie, dzisiaj mamy takie, wiecie. Twój graf statek? Ciekawe, czemu tak się nazywa to ogólnie po polsku. Stoi zadokowany przy przekaźniku orbitalnym. Gdy twoja załoga zaczyna odzyskiwać sprzęt, zdajesz sobie sprawę, że to nie jest starożytna ludzka technologia. To nadajniki mechanoidów. Przekaźnik trzaska i wysyła sygnał alarmowy do odległego mechroju. Teraz polują na ciebie i prędzej czy później cię znajdą, gdziekolwiek się udasz. Uwaga, to trudny scenariusz, nie jest zalecany dla nowych graczy. To wyłączamy, nie? Twoja frakcja będzie nosić nazwę Załoga Gra w Statku. Zacznij z postaciami w liczbie 3. Zacznij z ukończonym badaniem podstawowy Graftech, rafinacja biopaliwa na samym początku. Na start otrzymujesz chem paliwo w ilości 100, drewno 250, spakowany posiłek survivalowy 60, zestawy medyczne 40, komponenty 40, pistolet automatyczny plus maszynowy, topór wyłomowy ze stali, stal 350. Na mapie będą rozrzucone srebro 300, stal 500 i panel grawlitowy 400. Okej, całkiem spoko. Nie ma nowego narratora, co mnie troszeczkę smuci, bo myślałem, że dodadzą coś nowego, wiecie? Wiadomo, narratorów możemy sobie dodać możemy osobno. Tutaj z tym problemu żadnego nie będzie, natomiast myślałem, że jakiś nowy narrator dojdzie, taki stricte właśnie przeznaczony pod najazdy mechanoidów. Natomiast chyba zagramy sobie na klasycznej Kassandrze i tak gdzieś w połowie stawki. Walka o przetrwanie, anomalie. Ja bym chyba wyłączył anomalię. Chyba nie za bardzo mam dzisiaj chęć na anomalię. Zresztą wydaje mi się, że anomalia jest takim chyba moim osobiście najmniej lubianym DLC. Nie wyłączam zupełnie, natomiast jakby wyłączymy sobie, żeby nam się ten obelisk nie pojawiał. I oczywiście tryb wczytywania zapisów i możemy sobie jeszcze niestandardowy ustalić tryb, ponieważ po pierwsze to zostawiamy. Chciałbym wyłączyć sobie niezachwianych więźniów. Nienawidzę po prostu tego, jakby totalnie nienawidzę tego. Natychmiastową śmierć. Zmniejszamy o połowę, żebyśmy mogli w ogóle pozyskać jakichkolwiek nowych kolonistów. To zostaje. Wyłącz polowanie na ludzi zwierząt. Bez sensu event trochę. A w którym miejscu to jest, powiedz mi? Zatrucie, plon. Gracz może budować, łupy, niekorzystna sytuacja, skaria, śmierć wroga. Na samej górze, ok. Wskaźnik wzrostu dzieci 600%. To chciałbym... drapieżniki polują na ludzi. Spoko, możemy to wyłączyć, jakby dla mnie to jest żaden problem ogólnie. Wyłączyłem. I dzieci razy 600%. Tyle mi się wydaje. Czy mamy kogoś nowego, kogo możemy tutaj dorzucić sobie? Chyba nie mamy nikogo więcej. Mamy związek rozbitków, szorstki związek świń, łagodne plemię, dzikie plemię piraci, imperium, gildia kupców, gniazdo mechanoidów i insektoidy. Jezu, nienawidzę insektoidów. Ogólnie ja mega nie lubię, powiem szczerze, organ niech będzie. Mega nie lubię, jak mamy... Ja ogólnie też nie za bardzo potrafię walczyć, a w tym dodatku, z tego co widziałem, to się walczy dużo po prostu, nie? I zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Dajmy sobie populację tłoczną, żeby faktycznie było trochę tych
tych przeciwników, jak i sojuszników oczywiście. Nagrywałeś dzisiaj 2 odcinki z nowego dodatku. Jak ci poszło ogólnie, Tadziu? Jak ci poszło, powiedz? Wygenerujemy sobie 3 postacie. Nie wiem, czy będę je modyfikował. Chyba raczej wolałbym może na początku nie. Gramy sobie... Bardzo fajnie ci poszło. Ej, to super. Ja chyba jednak lubię Fluid ogólnie. Chyba lubię tą Fluid Ideology, więc taką może byśmy zrobili. Classic like intensywny ma tutaj. No chyba to byśmy musieli, nie? Transcendentni humaniści mi się wydaje. Że to byłoby... Tylko tu jest indywidualizm. Mamy wyższość człowieka, ale chcemy też mieć postęp technologiczny. No, w tym wypadku jakby, gdy będą nas atakowały mechanoidy w ilości dużej, raczej to może być całkiem spoko. Weźmy sobie to, najwyżej będziemy później kombinować, nie? Najwyżej później będziemy kombinować. I teraz tak. Czy mamy jakieś nowe normiki, krety, husarzy, neandertalczyków? Ja bym chciał jednego sangłofarza. Ja nigdy nie grałem z sangłofarzem i chciałbym mieć sangłofarza. Żeby on był taki, o kurwa. Szybki palec. Ach, nie potrafi nie potrafi nic robić. Walka wręcz 20. O Jezus Maria. Zapomniałem, że sangłofarze są tacy OP. Świetna pamięć maratończyk, o kurde. Zwierzęce, budownictwo, górnictwo. To jest spoko postać. Cześć, filiżanku. Będę musiał jutro kupić wesprzyj, w sensie wspieracza. Polecam, jak najbardziej. Dobra, mamy pierwszego ziomka, myślę. Gdzie on ma ogon? Nie ma ogonu. Chcesz jednego tego? Chcesz jednego, żeby jeden był tym? To i takina muszę wziąć, nie? Bo i takini mieli ogony. Chce furasa? Dobra, będzie i taki jeden. Dobra, to mamy tak. Mamy budownictwo, górnictwo i zwierzęce. Okej, całkiem spoko. Świetna pamięć i maratończyk. Potrzebujemy kogoś od upraw i medyczne, nie? O kurde. Nadludzka mądrość, niezrozumiały człowiek sztuki. Stały efekt -8. Jezus Maria, wiecznie załamany. Łakomstwo, szybki sen. Budownictwo, chciwość. Jak patrzę sobie zwierzęce 12, jakby ja nie potrzebuję zwierzęcych ogólnie. Mamy tutaj ogólnie zwierzęce, mamy tutaj, nie? Mam na 10 double passia, więc raczej tutaj nie musiałbym sobie na tym się skupiać. Przydałby się ktoś do gotowania. O, zobaczcie. O! Odporność, nadludzka mądrość i strumiona psychika. Serce, Zator. 58 lat. Kurde. Ale zawsze możemy go zamienić w sangłofarza, nie? Serce zawsze możemy mu wymienić. Nie to do przemocy? A. Niedobrze. Nadludzka mądrość, wytrzymałość. Chorowitość. Medyczne +4. Ale pewnie będzie chyba częściej chorował, nie? Okej, będzie często chorował. Ten w ogóle demencja, zaćma. Jezus Maria. Same stare ludzie mi tutaj potrafiają w ogóle. Ja bym kogoś młodego chciał raczej. Piromania. Odporność, nocny marek, strumiona psychika. O mój Boże. On jest porąbany w ogóle. Tylko, że przemoc, gotowanie, sprzątanie. Jezus Maria. Sami zwierzęce, rzemieślnictwo. Potrzebuję kogoś z uprawami. Jakąś dobrą uprawę potrzebuję. Jak już mogę wybierać. Lewa noga. 40 lat. Zwierzęce, strzelectwo, double pasja, rolnik, uprawa 13. Okej, jakby jest okej. Jest okej. I weźmy sobie... Kim jest Starjack? Stworzenie do życia wśród gwiazd. Starjackowie są odporni na surowe warunki i głębokiej przestrzeni. To jest ten nowy jakiś ziomek ogólnie. O, to ja bym chciał. Ja bym chciał Starjacka. Oh shit. Powolna nauka i delikatność. Kurde. Uprzejmość. Ktoś z intelektualnymi by nam się przydał, powiem szczerze. Pesymizm. Odporność.
Irytujący głos. Używki i nudyzm. Mam reklamę? Pięknie, szanuję. Pilność, chciwość, dobry uczeń. Budownictwo, gotowanie. Możesz sam stworzyć kolonistę? Wiem, że mogę, tylko że nie aż tak chcę chyba ingerować, aż tak ingerować. Już teraz jakby bawimy się jakby w to, że jakby to sobie zmieniamy. A nie wiem, czy chcę jakby, wiesz, jeszcze bardziej to zmieniać, nie? Pokomstwo, model ciała. No potrzebuję kogoś, kto ma kto ma społeczne i intelektualne, nie? O! Budownictwo, a nie zdolny do przemocy. Ja tylko przypominam. Delikatność. A będę ci musiał zakazany bliczka zrobić. Ale dopiero myślę, że jakoś wtorek, środa, albo coś koło tego. Kiedy będzie kolejny odcinek z Dreamworlda? Nie wiem, zobaczymy. Dogadani? Spoko. No i elegancko. Dobra. Nadludzka mądrość i mizoginizm. Myślę, że będzie spoko. Szybkość nauki, on się nauczy po prostu. Jakby mamy medyczne, mamy sztukę, mamy społeczne. Jest ok. A, tylko niezdolny do wykwalifikowana praca. Jezus Maria, bo po prostu jakby zawsze trafia się jakiś baran. Uprzejmość. Który czegoś ci potrafi, nie? Cześć, Odyssey zaczynał mnie na twój kanał. Cześć Macieju, siemanko, siemanko. No właśnie startuję, stary, nie grałem wcześniej ogólnie w Odyseya. To jest moje pierwsze podejście, bo kupiłem dosłownie Odyseya 5 minut temu, dosłownie, nie? I sam jestem ciekaw, bo widziałem troszeczkę ogólnie kawałeczek gameplayu ogólnie z Odyseya, natomiast sam osobiście nie grałem. Intelektualne, szybki sen, budownictwo, jest okej. Dobra, jedziemy, bo nie będziemy Grałeś już ogólnie, jak ci Macieju się grało? Popełniłeś błąd, teraz mech Rój chce cię zabić. Jego przerażające maszyny śmierci wkrótce przybędą. Zbierz cenne panele grawlitu, a następnie użyj statku, by uciec w bezpieczne miejsce na planecie poniżej. Aby wystartować statek, zbierz kolonistę pilota i wybierz polecenie startu. Na mapie świata wyświetl planetę, aby wybrać miejsce lądowania na planecie. Jest super kozak? Kurde, fajnie mi się podoba, jakby w sensie jestem zajawiony, nie? Od teraz gdziekolwiek się udasz, mechanidy będą cię chciały odnaleźć. Okej, czy ja muszę zniszczyć mechrój, żeby móc cokolwiek robić? Fajnie jest to, że każdy ma z nich tą skorupkę. A, tego nie mogę wziąć. A, tutaj nie mogę się wydostawać, okej. A, bo dobra, już pamiętam, przepraszam, już pamiętam. To jest mój statek, ja muszę jakby na początku zebrać te rzeczy. Prawdopodobnie... Czy ja to mogę porozbierać? Rozbierz. Będziemy kombinować najwyżej zaraz, nie? Dobra, na początku ogólnie robimy tak, że to sobie przełączamy. Tragarz na pierwszym. Strażak na pierwszym. Pacjent na pierwszym. Lekarz na 5. A, i od razu muszę zaczynać, czyli tak. Postać. To jest mój Itakin. No tak, nie? To był mój Itakin, dobra. Itakin, zakazany. Od razu. Później będziemy wybierać kolejne osoby, kolejnych kolonistów. Natomiast oczywiście wybieram na początku spośród wybieramy... Czemu nie mogę tego? A, tylko mogę atakować to. Wybieramy spośród wspieraczy na samym początku. Dobra, teraz tak, kto jest naszym... Ej, nie mam tego, Jezus Maria, nie mam... Tutaj statystyk wszystkich. Najgorzej. Nienawidzę, powiem szczerze. Walka wręcz. 5, 3. Czyli zakazany będziesz walił wręcz, ewidentnie. Wyposaż się w topór wyłomowy ze stali. Czy ty masz w ogóle 5 strzelectwo? To nie, jednak Phil będzie to. Weźmie. Zakazany, ty sobie weź maszynowy. Allen weźmiesz sobie automatyczny. Dobra. Mamy na razie stockpile, więc spoko. Na razie stockpile mamy, oni niech sobie pozabierają to. Fajnie by było, gdyby zakazany na samym początku. Tryb bojowy. I będziemy nacurwiać to. Rozwalisz to? Rozwalisz to, okej. Nadchodzące mechanoidy.
Proces skanowania przeprowadzonego przez Mechruj jest bliski ustalenia twojej lokalizacji. Gdy wykryje twój graf statek, wyśle ogromnej ilości siły, by cię zabić. Ja cię kręcę. Dobra, rozdupiamy to. Niech oni przenoszą. On to rozdupia. A, tylko z tego nic nie leci ciekawego. Czekaj, kto miał mieć ten? Kto miał mieć strzelectwo? A, bo ty możesz strzelać przecież w to. Dobra, niech to rozdupi jeszcze. To zostanie zaraz przetransportowane, mam nadzieję. I zbierają. Okej, czyli z tego nic nie ma za bardzo. Kurde, myślałem, że coś z tego będzie. A tego nie mogę rozwalić? A, nie mogę tego rozwalić, okej. Bo my tu chyba nie możemy nic więcej zrobić, mi się wydaje. Jakby tutaj nie ma żadnej jakby innej opcji. Dobra, spoko, to zbieramy sobie rzeczy i chyba o to chodzi, żeby na samym początku... Ej, bo za 8 godzin będą. No co, jakby bierzemy i startujemy, mi się wydaje. I... Rozpocznij start. Kierowcą będzie 110%, 58%, 20%. Okej. Jakby no startujemy. Dasz mi pilotować? Nie mam wyjścia za bardzo, powiem ci szczerze. Nie mam za bardzo wyjścia i chyba będziesz musiał pilotować, przyjacielu. Czy na pewno chcesz wystartować? Twoja obecna mapa oraz wszystko, co się na niej znajduje, na gra w statku, zostanie trwale usunięte. Okej. To uciekamy. O! I ja mogę... A, że tylko w tym obszarze mogę wylądować. Okej. Czyli możemy tylko w tym obszarze... A, bo ma za mało chem paliwa. Tylko na pustyni wyląduję, bo tam nie ma drzew. Sobie mogę robić chem paliwo z drzew, nie? To ja tu musiałem gdzieś wylądować, chyba mi się wydaje. Na lesie umiarkowanym. Chyba tak zrobimy, mi się wydaje. Bo pustynia jakby ewidentna pustynia. A później musielibyśmy się przemieszczać w lewą stronę, gdzieś w te rejony na przykład, nie? Dobra, spoko. To lecimy tam. Na zielone? Na zielone lecę. Jaka fajna w ogóle animacja, w ogóle pod spodem cała ziemia widoczna, zobaczcie, jest. Ciekawe, czy to jest w ogóle ta nasza aktualna mapa, czy to jest coś innego jeszcze. O, leci. Idą się karnąć. Napisałeś kaktusy, ja przeczytałem coś innego i coś mi nie leżało, powiem ci szczerze. Przesuń strefę lądowania. Potwierdź strefę, przesuń strefę lądowania. Okej, a mogę sobie włączyć żyzność gleby? Gdzie była żyzność gleby? Tutaj? Tu była żyzność gleby. O, to ja tu chcę wylądować. Bo na pewno potrzebujemy na początku... potrzebujemy na początku trochę tego. Trochę... Dobra, potwierdź strefę. Kurde, jakie efekty. Podoba się mnie, powiem szczerze. Przygrzany silnik grawitacyjny. Podczas lądowania gra w statek Allen przeciążył silnik grawitacyjny, powodując jego przygrzanie. Schłodzenie silnika potrwa dłużej niż zwykle. Do tego czasu nie można wystartować gra w statkiem. Na podstawie startu gra w statku istniało 55% szans na negatywny rezultat. Okej, czyli jakby mamy szanse, mniejsze bądź większe, na przegrzanie statku. Okej, spoko. Dobra, mamy strefę, gdzie możemy sobie założyć na samym początku. Potrzebujemy żarcia, jakby nie ukrywajmy. Co to jest to? Lampa słoneczna. Ej, mamy lampę słoneczną. O, ciekawe. W ogóle mamy w statku jeszcze. Mały zbiornik na chem paliwo. Aktualnie ma 150 unitów całych. Cześć, Simo, siemanko. Mamy silnik gra w statku. Konsola pilota. To jest to. Mały zbiornik, mały silnik strumieniowy. To są silniki. Wydłużacz pola grawitacyjnego. Okej. Podkonstrukcja. A, czyli to jest nakładka. Okej, czyli chyba wiem, o co chodzi, bo musimy jakby tworzyć podłogę, żeby powiększać nasz statek, żeby móc gdzieś tam dalej odlecieć. I zakładam, że tu co mamy napisane, że mamy 84/500, czyli nasz silnik grawitacyjny może maksymalnie aktualnie mieć 500 kratek? Chyba tak to rozumiem. Mam taką nadzieję, że tak to rozumiem. Dobra, leśniczy. Na pewno leśniczy będzie zakazany. Zakazany od razu, jakby zaczniesz sobie działać. To wycinamy wszystko. Naszym rolnikiem jesteś też tak samo ty? Też jesteś ty. Zróbmy tak może. Zróbmy w ten sposób.
Bo ja potrzebuję na samym początku strefę pola uprawnego. I fajnie by było... Ja nie mam czasu w ogóle na początku, nie? Więc zróbmy sobie ryż. Bo ryż szybko rośnie. I chyba resztę będziemy zbierać jakby normalnie już na mapie, nie? Fajnie patrzę, jak gra ktoś, kogo się nie zna, dobrze się... a zna dobrze mechaniki gry. Wiesz co, ja mam trochę godzin przegranych w... Ale jak tu fajnie wygląda to Hollow. Bardzo ładnie to wygląda. Mam trochę godzin przegranych w Rimworldzie, natomiast powiem ci osobiście nigdy nie skończyłem żadnego scenariusza. Zawsze coś mnie gdzieś tam odciągało i nigdy nie udało mi się go w końcu skończyć, nie? Może tym razem? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Potrzebuję jakąś rekreację, ale nie za bardzo chyba... Widać? Z czego możemy robić te panele? A, ze stali i z tych elementów. Ja bym zrobił na początek... Musimy jakoś zaprojektować nasz statek, tak? Jakby no tutaj nie mamy za bardzo wyjścia, musimy nasz statek jakoś zaprojektować. Ja bym tu na razie zrobił wspólną kabinę dla nich. Żeby mieli wspólną kabinę, żeby tutaj po prostu postawić łóżka i tak dalej, nie? Bo za chwilę będzie ogólnie problem właśnie z łóżkami i myślę, że na początku możemy jakby zająć się tym. Naszym głównym budowniczym jest Allen. Okej, Allen jest naszym budowniczym. Allen myślę, że może się zająć. Będę kończyć nagrywać kolejne odcinki na zapas na cały tydzień. Miłego wieczorku i pozdrawiam. Trzymaj się, Tadziu. Do zobaczyska. Dobra. Niech Allen sobie tutaj zetnie do końca, niech sobie pobuduje to. Bo zakładam, bo w środku chyba ciepło jest. Jest 12 stopni w środku, czyli dosyć chłodno nawet jest. Nawet dosyć chłodno, powiem szczerze, jest. Fajnie by było, właśnie, jeszcze zobaczmy sobie harmonogram. Fajnie by było dać im z 2 godziny rekreacji. Dajmy im na starcie dnia 2 godziny rekreacji. Tu robimy pracę. I tu robimy pracę. Te kombinezony nie są kokszone, aby? Sprawdźmy. Mamy wak kombinezon. Wak kombinezon ma opancerzenie 52 na ostre, na obuchałe 25, na temperaturę 66%, zimno 90 do 90 stopni i ciepło na 15, czyli jeżeli chodzi o ubiór, dosyć mocny sprzęt moim zdaniem. Odporność na próżnię 32 stopnie. 32%, przepraszam, nie stopnie. Na pewno musimy też sobie roślinki zebrać. Zakładam, że z tego co widziałem, to będziemy musieli dosyć często się przenosić, więc trzeba będzie raczej bazować na tym, co znajdziemy i po prostu nasz statek jakby dosłownie jakby bardziej dokoksić, żeby on był po prostu większy, jakąś taką bazę stworzyć. Dobra, może tak, jakaś nazwa dla naszej kolonii? A nie, dla naszego gra w statku. Nasz statek będzie się nazywał, czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Ikarus. Nasz statek będzie się nazywał Ikarus. Rogalik, nie Ikarus. Pewnie to powinien być Icarus moim zdaniem, niż Ikarus, ale jakby... Ikarus też może być. I to jest nasza strefa, gdzie zakładam, możemy stworzyć sobie kopię. A, to się ze stali robi. Okej. To się robi ze stali. I z drugiej strony pewnie stworzymy bardzo podobne pomieszczenie. Też w ogóle w tej części Rimworlda będzie trzeba uważać na wieżę Ikar spadł do wody. Nie dochodzi mi o Ikarusa. Jest taka książka, ja wam pewnie mówiłem już wielokrotnie o niej, że to była moja pierwsza książka, którą przeczytałem, czyli Polowanie na Ikarusa. To była jedna z pierwszych książek, które przeczytałem i... Coś ciekawego mamy? Chyba nie. I zapadła mi ta nazwa w pamięć. Tu jest chyba nie starożytne niebezpieczeństwo? Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, zobaczymy. Dobra. Teraz tak, łóżeczka. Zakładam, że normalnie łóżka mogę robić. Tak, mogę robić łóżka. Mogę? Mogę. Łóżka. Zróbmy sobie łóżko jedno tutaj. Drugie tutaj. Tutaj jeszcze jedno. Tylko wiesz, jak Ikar skończył? A to jest Ikarus, nie Ikar. Jak zbudujesz jest taka mechanika
Stojak na strój i tam mogą odkładać kombinezony. One są tylko do próżni. Czekaj, patrzymy. Stojak na... jest, stojak na strój. Zróbmy to też przy okazji. Czyli mamy to odłożyć. Okej, good to know. A one się w ogóle niszczą? Czekaj. Sprzęt. Zakładam, że one chyba się też niszczą, tak? Mają punkty zdrowia, okej, czyli mają punkty zdrowia. No jakby logiczne moim zdaniem. A czy my tu możemy gdzieś nie możemy za bardzo gotować, kurde. Czy to wytwarza jakąś energię? Paliwo, mały zbiornik. Bo co wytwarza energię? Czekajcie. Podłogi. Ja już się gubię, powiem szczerze. Zasilanie, przewód. Tu nic nie wytwarza. Czy ja potrzebowałbym jakiś mały generator zamontować na paliwo? Okej. Dobra, mamy łóżka. Czy tu możemy ogólnie zezwól na zdejmowanie przedmiotów? Generator potrzebuje, tak właśnie myślałem, że potrzebuje generator. No dobra, spoko, jakby nic nie poradzimy. Stwórzmy strukturę kolejną. To jest raz, dwa, 3 na 3. Aha, bo można kraść z baku. Okej, dobra. Czyli w razie możemy kraść z baku. Dobra, dobrze wiedzieć. Wykopać stal. Mamy stal. Tylko, że Shimo mógłbym postawić turbinę wiatrową, tylko, że ja za chwilkę będę musiał stąd uciekać. Dlatego ja na szybkości robię ogólnie, jak tam, wiesz, podstawowe rzeczy zbieram. Może mi ryż urośnie, bo za chwilę pojawi się informacja, że muszę spieprzać stąd, wiesz? Więc zakładam, że... I teraz tak, w jaki sposób... Wyłączone, stojak na stół jest pusty. Ja mogę im kazać jakby ten stojak zapełnić. Że mogę, no w sumie mogę jakby postawić to, a nie lepiej przypadkiem wziąć sobie ten? A nie lepiej przypadkiem wziąć sobie... turbinę mogę w sumie faktycznie, mogę postawić tą turbinę wiatrową. Nawet jedną na początku, nie? Chociaż postawić sobie. Tylko muszę na początku mieć ten. Panele, a do paneli potrzebuję badania. Do paneli potrzebuję badania na pewno zrobić. Dobra, naszym górnikiem, ktoś będzie górnikiem naszym? Górnik? Czyli farmer będzie leśniczy, rolnik. Może zająć się górnikowaniem. To się będzie zbierało, trochę drewna będzie. Nie jakoś tak mega dużo, ale coś tam tego drewna będzie. Ja bym w ogóle był za tym, żeby nam nie wchodziły zwierzęta tam. Ale nie, przez zwierzęta mogą wchodzić ogólnie. Panel możesz postawić tanim kosztem na płytach statku, Nie rób tego, bo starcie zniszczysz turbinę, postaw na paliwo. Bo ja mogę prawdopodobnie robić... mam rafinację biopaliwa. Czyli ja będę musiał postawić w miarę szybko ogólnie na rafinację. I będę musiał w miarę szybko to paliwo zacząć robić. I nie wiem przypadkiem, czy my nie postawimy tego od razu. Zróbmy to. Zróbmy sobie to. Czyli jakby już kopałem. Jakby rozumiem do czego zmierzamy. Zróbmy sobie w takim razie jedno więcej. I zamontujemy sobie po prostu ściany w tym miejscu tutaj. Dobra. Tak samo tutaj muszę przedłużyć tą podłogę w takim razie jeszcze jedno. Żeby było symetrycznie, nie? Bo przecież jakby... Jak nie będzie symetrycznie, to przecież mnie... Zczyści mnie. Brakuje mi w ogóle polecenia... ten Urgent Hauling. Zakazany, krzew jagód. Od razu jej magazyn na to już, ale już nie podpowiadam, bo samemu trzeba to chłonąć content, w anomalii to miłą odmiana. Anomalia była, kurde nie wiem, powiem ci z tą anomalią. Może ona nie była taka zła, ale ja jakoś jej nie czułem.
Jakoś tej anomalii, kolego, nie czułem, powiem ci szczerze. Jakoś tak wiecie. A, bo on potrzebuje tego, czy ja potrzebuję tutaj ogarnąć ten. Skoro on potrzebuje energii, to ja muszę tutaj postawić przy okazji jeszcze... muszę postawić tutaj generator. Tylko, że generator, jeśli dobrze pamiętam, to generator on wytwarzał ciepło. 1000 watów. I tak go muszę postawić, nie? I tak go muszę postawić. Postawmy go sobie przy okazji. Potrzebujesz rekreacji. Jakby mówisz i masz, jakby kołek w ziemi zawsze się znajdzie. Okej, sprzątamy, super. Niech załadują ten i tu musimy stworzyć, żeby robili nam z drewna. I raczej bez końca mi się wydaje, nie? I to może robić... Wyczyść warsztat. Zakładam, że rafinację może przeprowadzić rzemieślnik chyba, tak? Czyli to Phil musiałby robić. Potrzebujesz chempaliwo. Eject all contain fuel onto ground. Nie, anuluj. A jak mogę stąd wyjąć ten? Ja właśnie tym ejectem? To jest ta, który chciałbym znaleźć za pierwszym podejściem. Eject, okej. A co, zrobiłem coś? Zrobiłem coś, czego ty nie zrobiłeś? Chempaliwo. Weź zatankuj. Nie tankuj go! Wait, bro! O, dobra, mamy to. Dobra. I teraz kto to może robić? Rzemiosło to może robić. Brak dojścia? Brak dojścia. Jak brak dojścia? Czy to trzeba przekręcić w ten sposób? Przestawimy to, zobaczymy. Okej. Zlecenia, okej. Zlecenie się nie rozwaliło. Jak brak dojścia? Czekaj, muszę pomyśleć. Czemu to jest brak dojścia? Czy w takim razie... Przestawmy to. Dobra, Phil. Czekajcie, bo myślę. Czemu jest brak dojścia? Czy on potrzebuje coś jeszcze, produkcja? On potrzebuje zbiornik? Przechowuje zasoby. On się jakoś łączy do niego? Nie łączy się. Nie, on się nie łączy. To czemu mam brak dojścia? Tak sobie myślę teraz. No jest okej, może kamienie. Zróbmy wysypisko na szybkości. Wysypisko. Transportujmy to. Bo gdzieś zgubiałem teraz, powiem ci szczerze. Weź to, Filip, przenieś. Czemu nie możesz tego przenieść? Wysypisko. Odłamki. No odłamki. To jest odłamek? Odłamek łupku. Odłamek łupku. To jest kurwa co? Czy oni mają... Jestem debilem. Oni nawet teraz nie mogą ze statku wyjść, bo im zabrałem wyjście ze statku.
Dobra, okej. Jakby mamy to. I teraz mogę, bo nie miał... A to jest dziwne, przecież zobaczcie, bo drewno ma w tym miejscu. A on nie mógł tego wziąć? Mega dziwne. Dobra, naszym najlepszym rzemieślnikiem jest aktualnie Phil. Dobra, my potrzebujemy to. Zapas chem paliwa, które chciałbym robić, to jednak nie do końca, wiecie? Do uzyskania 200 i wystartujmy przy na przykład 120, nie? I niech to robi Pil. Niech to robi Pil. I Pil będzie rzemieślnikiem. W ten sposób. O, robi chem paliwo. Okej, spoko. To mnie cieszy. To rozgrywka jest w ogóle totalnie inna jakby, nie? Dobra, teraz tak. Około 160-200 trzeba na skok takimi silnikami. To będziemy mieli, myślę, nie? Spokojnie. Będziemy mieli to. Puszczmy sobie to. Zastanawiam się, w jaki sposób mogę robić... Czy jest jakaś opcja, żeby oni automatycznie... ściągali te zbroje. Od nas się niszczą? Tak, niszczą się, okej. Ja musiałem pościągać te wakiumy jednak. Zróbmy może tak, żeby te wakiumy były pościągane jednak. Sprzęt. Ściągaj. Bo to się niszczy, nie? Możesz to... Przenoszenie, przenieść go. O, rewelacja. Dobra. I ściągaj tak samo hełm. Tak samo ściągaj hełm. Jest to jak to rzuci i sam zaniosą. Właśnie już jakby... Kość, okej. Właśnie już mi to robią teraz. Bo chciałbym, żeby te stroje były jednak, wiesz, nie poniszczone, nie? Bo to faktycznie to może być tak, że my możemy mieć problem z stworzeniem tych rzeczy, a oni nie potrzebują na tą chwilę, mi się wydaje, aż tak. Dobra, niech to poprzenoszą. Czemu to zniknęło ze stojaka? Zaawansowana fabrykacja chyba potrzebna. Wyłączone. Tagarze nie będą zdejmować przedmiotów ze stojaka na ubrania, a koloniści nie założą odzieży, chyba że im to zostanie nakazane. Czy ja to muszę wyłączyć? Bo oni zaraz to będą potem zakładać. Dobra. I tak to działa. Już przynajmniej wiem, o co chodzi. Czy to trzeba wyłączyć? Zaawansowana fabrykacja, to tym bardziej musimy te oszczędzać, nie? Te rzeczy. Tym bardziej musimy to oszczędzać. Fajnie by było też stworzyć, skoro mamy to, ja chyba to pomieszczenia powiększę, powiem wam szczerze, powiększę te pomieszczenia. I chyba zrobimy sobie tak, że tu będzie kuchnia i gotowanie. A czekajcie, jakbyśmy tak sobie zrobili to. Dobudowali sobie tą przestrzeń. Dobudujmy to jeszcze. Dobudujmy to. Chwili, ściągaj to. Przenieść to od razu. Phil w ogóle na Golasa biega. Phil biega na Golasa w ogóle sobie już teraz. Sprzęt. Wymuś ten. Ściągaj to i ściągaj to.
podarunek dostaliśmy, pięknie. Dobra, i fajnie by było, gdybyście teraz... Alen, weź to przenieś. Tak samo to. Przenieś. I przenieś. Okej, mamy to. Mamy to zdjęte, super. Potrzebne źródło posiłków. No okej, jakby rozumiem, że potrzebujemy żarcia. Mamy jeszcze na razie tutaj ogólnie troszeczkę tego. Ja też muszę powiększyć tą przestrzeń, sobie tutaj powiększę chyba jakoś, wiecie? Trzeba będzie pomyśleć. Jakoś to podzielić ogólnie tak, wiecie, w miarę sensownie. Raczej zrobimy tak, że tu będzie zabudowane, zrobimy sobie tutaj sypialnię. Tu będzie strefa może do gotowania. Trzeba będzie to zrobić. Struktury obronne. Spoko. Tutaj widzę, że sadzonki nam rosną. Spoko, fajnie. Mamy jakieś zapasy małe medykamentów, więc nawet spoko. W środku jest 37 stopni. O kurde. Wydaje mi się, że ja tu potrzebuję ogarnąć klimatyzację. Czy ja mogę tutaj ogólnie założyć klimatyzator? No nie gadaj, że mogę tutaj założyć klimatyzację normalnie. Poważnie? To będzie działać? Nie rozdupi mi statku w ten? Nie rozdupi mi statku w kosmosie? Załóżmy, co mi zależy. Jakby na początku budujemy to wszystko ogólnie, im więcej tym lepiej, bo i tak będziemy musieli się przebudować to. W ogóle mam nadzieję, że ten statek w ogóle wystartuje. Powinien. Od czasu jak latasz po planecie to git. Do czasu jak latasz po planecie. A, że nie wlatuje jakby na zewnątrz. Okej. Dobra. Ej, wróg... Co mnie atakuje w ogóle? Jakiś wróbel mnie atakuje. Jakiś wściekły wróbel. Przeszywający. A, już go zabił. Pięknie. Dziękuję bardzo. Phil wykończył go już. No i elegancko. Szanuję. Dobra. Kolonista potrzebuje leczenia. Nie potrzebujesz leczenia, Phil. Ty jesteś ogólnie najmocniejszy na świecie. Jesteś nieśmiertelny w ogóle nawet, powiedziałbym. Nie potrzebujesz. Bylebyśmy mieli... Zabudujmy sobie to wszystko. Wiem, że brakuje nam trochę stali, ale... czy ja mogę jakoś innego górnika dorzucić tam jeszcze? Zerowy poziom. Powiem tak, jak się nudzicie, to możecie sobie też górnikować przy okazji. Nie ma z tym żadnego problemu. Jak się nudzicie, to górnikowanie jest jakby całkiem spoko. Drzwi. Potrzebujemy też drzwi sobie ogarnąć. Na środeczku myślę nawet. Zrobimy sobie drzwi. Żeby oni w razie W mogli sobie wyjść, nie? Ryzyko załamania. Dlaczego? Co potrzebujesz? Wilczy głód, okropne baraki, senność, brzydkie otoczenie, model ciała. Jezus Maria. Zaczyna się. Spożycie posiłku na ziemi. Zapomniałem o tym, że to jest przecież w Rimworldzie. Jak ktoś je na ziemi, to jest zbrodnia po prostu. To jest zbrodnia, której ktoś się dopuścił. I tak nie może być. Tak musi być jakby zainstalowany ten. Musi być zainstalowane. Będzie to. Ja w ogóle, jak zdobędziemy trochę więcej... Ile w ogóle mamy tego? Bo... Gdzieś tu powinniśmy mieć te... O, mamy tych... panel grafowolitowy. Mamy 230, okej. Ładny progres. No staram się też ogólnie robić, nie? Czyli 230, czyli możemy jeszcze o 230 kratek jakby to rozbudować. Ja chyba będę chciał to rozbudować jeszcze nawet bardziej. Cześć Agusia, siemanko. Raczej będę chciał to rozbudować bardziej, mi się wydaje. No, roślinki za chwilę będą gotowe do zbioru. One na szczęście długo wytrzymają, więc jakby tutaj bez problemu żadnego powinniśmy sobie poradzić. Chwilkę z tym jeszcze. Mamy tą lampę słoneczną, czyli hydroponika będzie musiała wjechać w miarę szybko. I teraz tak. Raczej sypialnię będę chciał przenieść. Sypialnia mogłaby być w tym miejscu. I też chciałbym, żeby oni chyba mieli sypialnie osobne, niestety. Odróżnia ludzi od zwierząt, jedzenie przy stole. No, dokładnie jakby, nie? Ale jakby wiesz, w przypadku Rimworlda to jest wręcz zbrodnia wojenna, nie? Jeżeli nie jesz przy stole. To jest wręcz zbrodnia wojenna.
W ogóle to możemy zatankować do maksa. Możemy go zatankować do maksa. Bo zakładam, że dokładnie to chęt paliwo będziemy robić. Też fajnie by było, gdybyśmy trochę więcej tego drewna zebrali sobie jeszcze, bo drewna mamy stosunkowo mało, mamy 400. Zakładam, że potrzebujemy go trochę więcej. O, i zamykamy to, patrzcie, wszystko. Rewelacja, dobra, spoko. Teraz tak, czy te pomieszczenia mogą być połączone, mogą być rozłączone? Chyba mogą być rozłączone. Fajnie by było, gdybyśmy też dodatkowo zrobili sobie jeszcze przy temperaturze kratki wentylacyjne. Żeby te pomieszczenia były... Bo tutaj pomieszczenie będzie ciepłe pomieszczenie. Fajnie by było, gdyby tutaj była kratka wentylacyjna przy okazji zamontowana. Żeby te dwa pomieszczenia były mniej więcej cyrkulowane. U góry będzie gorąco po prostu, jakby nie ukrywajmy, tam będzie gorąco, bo będziemy mieli ten generator plus ultra cieplny. Kto? Phil. Okej. A weź ty może, stary, załóż te swoje rzeczy, bo ty na golasa biegasz w ogóle. Biegasz z siurkiem na zewnątrz i się później dziwisz. A gdzie są twoje rzeczy ogólnie, powiedz mi? Czekaj. Phil. Sprzęt. Sprzęt na zewnątrz. Koszula, koszula. On też tutaj są założone jego rzeczy? Zawartość. Nie. A tutaj jest, patrzcie, dobra. To muszę wyjąć. On to może założyć. On to założy sam, czy nie założy tego? Phil, uważa, że należałoby nazwać twoją frakcję. Jak to nazywał naszą frakcję? Masz jakiś pomysł na frakcję? Jak to nazywamy naszych kolonistów? Grupa. Nie. Kosmolotki? Kosmośledzie? Nie teraz jem? Nie teraz jem. Okej. Okay. Gotowe. Nasza frakcja jest aktualnie nie teraz jem. Ja w ogóle pozwolicie mi w sensie, że sobie podniosę biurko i sobie stanę sobie na chwilkę. Oni mogą to działać. Cześć, chłopak. Chłopak podkreślenie Z podkreślenie Lasudziena za obserwację. Siemanko, dziękuję, dziękuję. Panele słoneczne możesz zamontować na platformie statku. Wiesz co, jeżeli dobrze rozumiem, to wszystkie podłogi, które są podłączone pod ten silnik grawitacyjny, będą uniesione. Więc de facto mogę zrobić sobie na boku jakby strefę, gdzie będę mógł mieć panele słoneczne. Tylko żeby zrobić panele słoneczne, uciekłem z YouTube'a na Twitcha, jakoś bardziej mi pasuje. A to spoko, spoko, zapraszam. Czy tam Kika, czy tam Twitcha, jak ci wygodniej totalnie, nie? Czekajcie, muszę sobie zacisnąć tą śrubę od ramienia, bo mi to... opada mi. Ramię, żeby nie było, ale opada mi. Dobra, jedziemy dalej. Udar cieplny Phil. A weź ty może, stary, załóż na siebie coś, bo to jest kurde gorąco. A... czy to oni to znowu wrzucili w ten? Dobra, muszę to wymusić na nim jednak, to założenie. Wymuś. Okej, spoko. Dobra, mamy to. Cześć Jakubie, siemanko. Ja ci nazwy nie podałem, po prostu jadłem. Za późno. Dobra. Zróbmy na początku... zróbmy na początku im sypialnię, proper sypialnię, żeby oni nie byli wkurzeni, bo... sypialnie będą duże na pewno, nie? Jakby sypialnia będzie duża... zróbmy tak. I po prostu Allen będzie miał sypialnię na razie póki co w tym miejscu. A ich przedzielimy ścianą na razie. Zrobimy po prostu tak na razie, wiecie? Zrobimy tak na razie, żebyśmy mogli to jakkolwiek... Sypialnia 2.1 by się zmieściły, jedyne łóżko. Tylko, że oni później mogą być wkurzeni, że sypialnia jest złej jakości, wiesz? Dlatego wolę mieć to troszeczkę większą tą sypialnię. Mamy możliwość na razie, więc póki co na razie nie jest źle. A też chciałbym zaraz sobie jakieś miejsce wydzielić. W środku możesz normalnie ściany ze stali budować. A, okej. No to są ściany ogólnie te... Bo jak tworzę kopię nawet sobie, to ona kosztuje 7 stali. A normalna ściana stalowa kosztuje ile? Ze stali? 5, okej, czyli są tańsze nawet. Okej. Czyli ja nie muszę robić tych... Dobra, rozumiem. Już
teraz jakby zbudujmy to w taki... wiecie co? Inaczej zróbmy to jednak. Zróbmy to inaczej. Bo zakładam, że ja nie potrzebuję chyba tych ścian tutaj, nie? To może być otwarta przestrzeń. Chyba. Też fajnie by było zbudować sobie dodatkową przestrzeń. Fajnie by było zbudować sobie dodatkową przestrzeń. Tutaj. To jest 2, 4, 6. 2, 6. Taką przestrzeń zbudujemy sobie dodatkowo jeszcze. I ta przestrzeń będzie wykorzystywana. Postawimy tutaj sobie w tym miejscu jakiś, powiedzmy ten. Postawimy sobie jakiś... postawimy sobie tam co? Stół do badań. Postawimy sobie stół do badań. Czekajcie, napiszę wiadomość żonie. Bo mi się pić chce strasznie. Czy może mi jakieś pićku ogarnąć? Zaraz uschnę, powiem szczerze. Dobra, o co chodzi w tej grze? Jakubie, w tej grze w głównej mierze musisz zagwarantować swoim kolonistom, czyli aktualnie Philowi, Zakazanemu i Allenowi, musisz zagwarantować przeżycie. Czyli musisz w taki sposób poprowadzić tą... przygodę, tą twoją kolonię, żeby oni przeżyli. Czyli musisz zagwarantować im jedzenie, picie, musisz zagwarantować im jakieś rozrywki, przetrwanie ogólnie, nie? W głównej mierze przetrwanie musisz zagwarantować kolonistom. I też za chwilkę prawdopodobnie się będziemy musieli stąd ewakuować, więc budujemy na szybko, bo niedługo będziemy stąd musieli się ewakuować i będziemy musieli prawdopodobnie przenieść się na inną mapę. Ta wersja gry, ten dodatek, raczej wymusza takie trochę bycie nomadem, więc będziemy musieli te miejsca naszego pobytu raczej dosyć często zmieniać. Najazd. Lokalizacja. Jeden ziomek. I ty jesteś kim? O kurde. Intelektualista. Mógłby nam badać wszystko non-stop. Masz 68 lat, co prawda. Lewa noga. Ja bym do niego podjechał, wiecie? Ja bym do niego podjechał. Kurde, fajnie było, gdyby nie zginął, aczkolwiek znając naszych kolonistów, to umrze. Dostał heada już. Drugi raz został. Zabiją go na bank. Phil, dawaj, jedziesz w niego. Nie zabili. Nie zabili go. Ale na razie się pozbyłeś ogólnie tego. Na razie pozbyłeś się łóżeczka. Kolega umrze za 13 godzin. Naszym best doktorem, który będzie testował na nie, będzie Phil właśnie. Chłopaki, możecie iść. Weźmy sobie to ze sobą. Phil. Lecz go bez zestawu medycznego na razie. Zabić go? Nie. Mięsko. Ale z was wyrole są w ogóle. Od razu mięsko i skóra, nie? Ja tu myślę bardziej przyszłościowo. Ja tu myślę właśnie o okolicy, który będzie badał cały czas. On będzie przykuty do stołu badawczego i po prostu będzie badał. Okej. Uwięź. Rewelacja. Musimy stworzyć jeszcze jedno łóżko w takim razie. Dobra. Duże kary są od 1.6 za pomieszczenia wielofunkcyjne i od początku warto robić osobne pomieszczenia na core. Tak. Tak, wiem, czytałem o tym też, że... A, to jest na zewnątrz ogólnie. A, tutaj drzwi nie ma na razie. Dobra, spoko, dlatego to wyskoczył jako zmniejszona. Ja bym go w ogóle na początku, pierwsze co, to przekonwertował go. I on może być farmą hemogenu. Na razie, póki co jeszcze. Żebyśmy mieli w ogóle z czego zjeść, nie? Naszym najlepszym aktualnie strażnikiem jest Phil też, niestety. Phil będzie miał dużo roboty raczej. Ale spoko, dam radę, myślę. Niego próbują konwertować. Ja bym go wziął ogólnie. Trzymasz więźnia przy zbrojach? No chwilowo, musimy zbudować jakieś pomieszczonko. Jakie filmy oglądasz w telewizji? Wiesz co, nie oglądam telewizji bardzo. To jest rzeczą, którą wolałbym wiedzieć przy pierwszym ranie. Ale z czym, chłopaku, z lasu? O czym mówisz teraz? Nie mamy łóżka, musimy łóżko zbudować.
Z pomieszczeniami, okej. To nie, wiesz co, ja ogólnie jak wyszła informacja, że będzie robiona, że będzie właśnie robiony DLC, to sprawdziłem sobie to ogólnie. Sprawdzałem to i faktycznie widziałem już tam filmiki, że odpowiednie łóżka dają sporego boosta ogólnie do... dają sporego boosta. O, dostałem pićku. Dziękuję bardzo. O! Nie chciałeś sobie spoilować? Wiesz, czasami warto ogólnie, nie? Bo przynajmniej jakby jakieś tam podstawy znasz. Jakieś takie konkretne, ale jakieś tam podstawy już masz przynajmniej. Bierzemy sobie to, pobudujemy sobie to. No musimy jakieś więzienie ogarnąć, nie? Jakieś więzienie ogarnąć sobie na pewno. To było w pasznocie, więc moja wina. No jakby wiesz, jakby no... Kurde, no, nikt nie każe jakby czytać dokładnie tych wszystkich zmian, które będą wchodziły w życie. Fajnie by było moim zdaniem, bo jakby to jest dosyć cenna informacja. Już mamy godzinę gramy? Kurde, jak mi ten czas leciał. Nawet nie wiem kiedy. Fajnie by było... O, widzę, powolutku tutaj będziemy spadać ogólnie z tego. Będziemy spadać powolutku z... hodowla zwierząt będzie ciekawa, tak myślę. Nie wiem, powiem ci, czy będzie w ogóle opcja hodowli. W takim systemie, że masz statek, nie? Chociaż kurde, robisz jakąś strefę, gdzie mogą tylko trzymać się, one tam wchodzą, no a później jakby wiadomo, jakby wylatujesz jakby w powietrze, znaczy wylatujesz w powietrze, to jest złe słowo może, po prostu jakby przenosisz się dalej, nie? Potrzebujemy spore ilości potrzebujemy tego niestety. Stali. Jakby stal tu jest ogólnie... Mam jakiś stal w ogóle? Kadłub statku. Ściany ze stali. Ej, to możemy rozebrać. Czekajcie. Bo z tego będzie easy stal, mi się wydaje, nie? To nie jest stal. Tak zasilamy tylko obora na statku. Da się zrobić pewnie, ale trzeba pomyśleć. Ile do końca live'a? Ja kupię nie wiem jeszcze, powiem ci szczerze. Myślę, że z godzinkę na pewno pogramy jeszcze. To chyba też stal całość. Też trzeba rozebrać wszystko. Też trzeba rozebrać, będzie trochę stali więcej, na pewno, z tego. I będziemy mogli sobie to wykorzystać. Ja tylko sobie włączę sobie tylko wentylator, dobra? Sekundka. Bo tu mi się gorąco robi. Tak, tu mam stal, wiem, kopiemy właśnie tą stal. Ale też jakby wiesz, póki możemy porozbierać sobie te rzeczy, no to pozbieramy sobie, to jest jakby łatwiejsza stal. I szybciej dostępna farma Bumelapu na starty darmowe nieograniczone chempaliwo. Też jest to spoko opcja moim zdaniem, nie? Niżej. Że to w sensie, wiem. Bo tu masz łupek, nie? Tu jest z łupku, więc tego nie możemy za bardzo wykopać, ale tu mamy też komponenty, warto było te komponenty też zabrać ze sobą. Bo zakładam, że komponenty też będą w miarę ważne. O, i Karus jest gotowy do startu ogólnie, więc zakładam, że za chwilkę będziemy musieli stąd pewnie się przenieść na kolejną mapę. Trzeba będzie wybrać jakąś mapę, gdzie faktycznie będziemy mogli sobie też coś pokopać. Fajnie by było na pewno. Zobaczymy. Też musiałbym zrobić... Ej, tu mamy klitkę już. Ile będzie stopni? 18 stopni, dobra, spoko. Robimy klitkę mu tam. Póki co to będzie nasza strefa dla więźnia. I trzeba będzie to przenieść szybko. Dobra. To jest dla więźniów. Dla więźniów, Allen. Brak strzeżenia, Phil. Dobra. Chyba sobie kupię DLC, wrócę do Rimworlda po latach. Myślę, że to DLC będzie dużo ciekawszą opcją niż ładunkowe. Niż Anomalia. Owoce agawy. Okej, spoko. To będzie dużo lepszą opcją. Ej, on sobie pływa? Popływać. Ej, w wodzie pływa, ale akcja. Fajnie. Mają tych anomalii, do sobie mi brakuje, ponad 3 lata nie grałem. Kurde, tym bardziej, nie? Ja bym sobie chyba anomalię darował, Shimo, powiem ci szczerze. Biotech był spoko, Odyssey wydaje się być spoko. Anomalię bym chyba sobie pominął. Takie jest moje wrażenie jakby, nie? Tak jakby odnoszę wrażenie, że gdybym miał wybierać, to raczej anomalię bym sobie
gdzieś tam raczej pominął. Ale to wiecie, jakby to jest tylko moje jakby zdanie, nie? To jest moje zdanie, więc jakby nie musicie się go w ogóle jakby słuchać. Natomiast odnoszę takie wrażenie, czy to musi być w jakiś sposób połączone? Bo zakładam, że musi być połączone chyba do tego, nie? Do silnika grawitacyjnego. Ja bym w ogóle to całość sobie przesunął w ogóle. Że ja bym dał... Bo to mogę przestawić, więc ja bym to dał w ogóle bardziej do tyłu. Że tu by było zabudowane tak samo jeszcze. To idzie do tyłu, obok silniki są i w taki sposób byśmy działali. Jest jakaś opcja. Też musimy na pewno zbudować sobie miejsce na kuchnię. Anomalii jest spoko, jak chcesz przyzywać kolonistów. A to też sobie racja, no to była fajna to była możliwość. Anomalia by się podobała, gdybym od niej zaczynał. No widzisz, Macieju. No widzisz. Dobra, teraz tak, jakby to będzie strefa, tu po lewej będzie strefa raczej, to może w ogóle możemy sobie rozebrać, mi się wydaje. To będziemy mogli sobie porozbierać. Zakładam, że... Zakładam, że nie mam w ogóle pomysłu totalnie, nie? Silniki będą działać w obrębie działania rdzenia. Tylko właśnie nie wiem jakiś zasięg maksymalny, może jakaś informacja jest. Przesunięcie. O ile dalej ten budynek pozwala? Ok, o 10. Czy tu jest informacja, jak daleko może być od silnika? A silniki działają podobnie do turbin wiatrowych, wymagają tylko niewielkiego, pustego obszaru? Zakładam, że tak chyba. Zakładam, że tak jest. Że one jakby działają jakby w obrębie, nie? A, tylko muszę pamiętać, żeby w tym miejscu zrobić sobie w ogóle wypust taki. Ach. To w ogóle możemy też sobie zabudować. Zrobimy z tego takiego jednego wielkiego kloca. W sumie tego nie muszę budować. Tu będzie przestrzeń otwarta. I tu w ogóle będziemy taka, czekaj, strefa. Strefa... Usuń obszar dachu w tym miejscu. Nie możesz skopiować silnika? No właśnie jakby nie ma tego połączenia, wiesz? On się chyba łączy... Nie ma jakby tej linki ogólnie, nie? Która się łączy. Więc zakładam, że chyba mają jakby zasięg. Zaraz sprawdzimy, bo teraz dobuduję to i te silniki do tyłu przesunę całe. I zobaczymy, czy one będą jakby działały, nie? W ogóle zrobiłem strasznie brzydki ten statek ogólnie aktualnie, ale myślę, że na początku nie będziemy się tym martwić. Mogę ewentualnie narożniki sobie zdjąć. Bo w ogóle teraz w strukturach... A nie ma tego. A ten rdzeń nie ma zasięgu pokazanego? W niebieskim okręgu. Ale niebieskim okręgu czego, Macieju? Bo tu nie ma informacji chyba, nie? Nożnik. Zasięg gra w statku. Ja na chwilę Muna oglądałem. To chyba coś takiego było. Sprawdzimy to ogólnie. Będziemy testować ogólnie i posprawdzamy sobie to na pewno. Jakby mamy czas. Myślę, że mamy czas. Wykryto graf rdzeń przekaźnik mechanoidów. Wykryto sygnaturę energetyczną. Jest on źródłem zasilania przekaźnika będącego częścią ogromnej sieci komunikacyjnej mechanoidów. Możesz zdemontować przekaźnik, ale proces ten trwa kilka dni. Sam przekaźnik jest mocno strzeżony przez mechanoidy. Zdobądź graf rdzeń. Jak budujesz w tym niebieskim. A, że w takim ogólnie obszarze, tak? To masz na myśli. Łe, to ma spory zasięg ogólnie w takim razie. Jeżeli to jest jakby to ma spory zasięg. To myślę, że bez problemu żadnego. Damy radę. Jeżeli tak to wygląda, to myślę, że mamy jakby spokojnie, mamy zapas. Przesuniemy sobie go do tyłu. Nawet jakbyśmy dali sobie gdzieś w tym miejscu ten rdzeń, to będziemy mieli jakby spoko zapas tego miejsca jeszcze. No, bo tak zrobimy, wiecie? Bo tak zrobimy. Bo tu w ogóle chciałbym też stworzyć nasza taka wewnętrzna klimatyzacja. A nie mogę, bo tu będzie rdzeń stał. Shit happened. Trzeba będzie jakoś inaczej klimatyzację rozwiązać, bo w środku będzie się robiło gorąco. Mamy jednego więźnia, mamy trochę żarcia.
Mamy trochę żarcia. W sumie przydało się też kuchnię zrobić ogólnie, nie? A jakbyśmy zrobili sobie ogólnie piec... To jest drewno. Kuchenka elektryczna. Postawmy sobie kuchenkę elektryczną. Otrzyma karę do szybkości, bo to jest sypialnia pewnie, tak? Przeniesiemy to za chwilkę. Za chwilę to przeniesiemy, mi się wydaje. Klimatyzacja chyba wymaga więcej niż jednego wolnego bloku, tak mi się wydaje, pewnie nie jestem. Był kiedyś taki ogólnie exploit ogólnie, że można było postawić sobie drzwi w tym miejscu i on uznawał klimatyzację jako zewnętrzną ogólnie, taki wywietrznik, nie? Mamy gościa. Postać. Uprawa, szybki sen. Na razie myślę, że nie chcemy go ogólnie brać do siebie. Nie potrzebujemy go na razie, mi się wydaje. Kara do szybkości jest za ciemność. A możesz mieć rację. Temperatura za wysoka. Pożar. Zyt. Właśnie. Te pożary będą mnie tutaj nawiedzały. Bo tu jeden pożar taki potężny, jesteśmy w dupie, nie? Totalnie, od razu. W tym momencie w dupie jesteśmy. Not in kuchnia, okej, spoko, faktycznie. Czyli mamy karę do szybkości pracy na szczęście. Szybkość pracy wiadomo, jakby też tam jest ważna, ale myślę, że nie aż tak mocno. Lampa ścienna, okej. Zróbmy sobie tutaj lampę ścienną, postawmy sobie. Tak samo tu musimy też lampę ścienną sobie postawić, żebyśmy mieli żebyśmy mieli co tam, żebyśmy widzieli co robimy. Stół badawczy na pewno. Stół badawczy w tym miejscu. Mi się wydaje, że drugi możemy postawić sobie od razu tutaj. To jest ciasno w cholerę będzie. Jakoś trzeba będzie to rozwiązać. Najwyżej będzie jeden tylko ten. Upadł fragment statku kosmicznego. Możemy to rozebrać w ogóle. Jest ich więcej? Chyba nie. Nie, tylko dwa są. Tylko dwa są. Ale spoko, możemy rozebrać. Z tego zawsze będą komponenty. Najgorsze jest to, że oni teraz łażą i przez to, że nie łażą, to mamy nicia zablokowane przez konstrukcję, okej. Teraz musimy sobie te śniki przestawić. Przestawmy sobie je. I musimy przemontować sobie to. Prowizoryczni koloniści. Możesz sobie zioła liczniczego w okolicy zebrać. Wiesz co, zebrałem troszeczkę. Mam też 40 zestawów medycznych, więc na razie myślę, że dajemy radę. Myślę, że tutaj źle z tym nie będzie. Ale myślę, że możemy sobie jeszcze pozbierać. Żeby trochę więcej było zawsze, nie? Mogą się przydać, myślę. Bo to będzie przeniesione. Teraz tak, bo pod tym jest klimat... Nie muszę chyba tak robić. Mogę chyba tak po prostu zrobić sobie, mi się wydaje, że też będzie działało. A tu po prostu zrobimy sobie dodatkowo tą podkonstrukcję. Podkonstrukcję gra w statku. Też w ogóle zrobiłem błąd, bo... A właśnie, jak teraz to działa? Czekajcie. Bo widziałem, że... Tu jest, patrzcie. Bo teraz mogę budować sobie okrągłe rzeczy, patrzcie. O. Mogę budować teraz sobie okrągłe rzeczy jakby, nie? I to jest też spoko opcja. Cześć Januszu, siemanko. Że mogę przerobić nasz do końca Rimworld. Wiesz co? Chyba tak zrobimy, wiesz? Może dzisiaj nie będziemy się bawić najwyżej. Bo pogram sobie pewnie maksymalnie godzinkę jeszcze i będę kończył maksymalnie, wiesz? Myślę, że za godzinę. Więc już dzisiaj dajmy sobie spokój z CS-ikiem. Bo gdybyś był w domu wcześniej, to pewnie byśmy się zgadali z zakazanymi z tobą. No ale skoro byłeś w robocie, to ja sobie rozpocząłem sobie już Rimworlda. A zróbmy sobie jak zwykle, moja wina. Oczywiście, że twoja wina. A myślisz, że kogo to będzie wina jakby? No logiczne jest chyba, że to jest twoja wina, przyjacielu. Narożniki będą skośne. Ja bym w ogóle to przestawił tak samo, wiecie? Ja bym to dał bardziej do tyłu chyba. W tym miejscu. W tym miejscu byśmy dali to bardziej cofnęli to. Okej. I tak samo to.
A, bo to ma ten jeszcze. To inaczej. Dajmy tą konsolę pod sam kadłub. I dajmy ten silnik pod sam ten, a to przeniesiemy w to miejsce, okej. Tak zostawimy chyba. Teraz się aż zamknie w sobie, dumny jest z siebie. Dumny jestem akurat, wiesz, powiem ci szczerze. Jestem akurat dumny z siebie. Możemy wziąć kolonistę. A, że mogę... Nie no, nie chcę pożyczać kolonisty na 23 dni, nie no, w życiu. Mamy za małą kolonię, żeby kogokolwiek pożyczać. Jak tam w ogóle ten ziomek, jak tam się on trzyma? Wola. No kurde, wola duża. Za duża wola. A czy możemy zrobić ogólnie z ideologii, możemy postawić sobie miejsce rytuału? Możemy sobie zrobić rytuał? Możemy robić rytuał konwersji? Konwersji? Nie. Zmiana roli na początek. Okej, czyli możemy. Mistrz produkcji, mistrz badań, lider. Mistrz produkcji, mistrz badań. A my nie mamy tutaj ogólnie przewodnika moralnego? O kurde. Za 2 miesiące będę bił Matiego, banknota miał wysokiej wartości, to nie będzie tak marudził. Typowy streamer Rimworlda, już cię lubię. Ej, a w ogóle w Polsce jest sporo streamerów, którzy grają w Rimworlda, bo jakby znam jednego tego ziomka... zapomniałem jego nazwy. Jest jeden Polak, który streamuje Rimworlda, ogólnie z dosyć dobrym wynikiem, on tam ma po 200, po 300 osób na live'ie. Ja mam bardzo mało osób na live'ie niestety jakby z Rimworlda. Nie mogę się przebić, jakby powiem ci szczerze, mimo że streamuję go powiedzmy w miarę często, to nie potrafię się totalnie przebić jakby z Rimworldem. Nie, Ryfek nie. Właśnie jest jeden typ, który streamuje jakby tylko Rimworlda. O, Trash dokładnie, tak. Tak, to o Trasha właśnie mi chodziło. Właśnie to jest ciekawe w ogóle, powiem ci szczerze, Maćku, bo sprawdzałem sobie tą statystykę i faktycznie Trash jest 4. na świecie z Rimworlda jakby, nie? Polak. A mi pokazuje, że mój kanał był nieaktywny, niby, od ponad roku. Gdzie ja streamuję w miarę regularnie co drugi dzień praktycznie, nie? A pokazywało mi, że niby mój kanał był nieaktywny, nie? Więc powiem ci szczerze, że... mały regał. Więc nie mam pojęcia, jak to działa. Ale tak było. No scam. Przenieśmy sobie to. Ja bym regały dał w ogóle wszystkie pod ścianę tutaj ogólnie. Tu zrobimy sobie faktycznie jakąś tam, taką strefę, gdzie te regały będą. Przenieśmy sobie to, otworzymy sobie to bardziej jakoś tak, kurde, sensownie. Tutaj. Okej, mamy miejsce do badania pierwsze. Ja bym chyba poszedł... Wydaje mi się, że musimy jak najszybciej iść do hydroponiki. Ale na początku wiadomo, akumulatory musimy sobie wybadać. I naszym głównym badaczem aktualnie, no musiałby być Allen. Nie kupuję jeszcze kierownicy, jutro w wolnym czasie poszukam znośnej, taniej kierownicy. Spoko. Jakby na razie wiesz, jakby ogólnie jakby z tą kierownicą to wiesz, jakby ja chcę jakoś tanią, żeby sobie po prostu pograć, pochillować sobie, a nie żeby się tam gdzieś ogólnie za tysiaczka gdzieś tam wydawać, nie? Albo coś koło tego. Bo nie za bardzo bym chciał, powiem szczerze. Aż tak drogą, nie? Szczególnie, że stary, my zagramy pewnie w tego ETS-a, nie wiem, raz, dwa, do 200 max. No myślę, że okej, do 200 jest okej. Myślę, że do 200 jest okej. Dobra. Potrzebuję taki mały regał, jeszcze jeden. Kopiuj. Bo mi brakuje tego regała tam jednego, regału jednego. O, żeby było symetrycznie. Ja oglądam Trasha od 3 lat, jestem dość wybredny, jeżeli chodzi o Rimworlda, ale Trash bardzo roleplayuje. Ma zasady, chociaż ostatnio pozwala sobie na save'y. A, to rozumiem, że grał bez save'ów wcześniej, tak? Okej. To nie, jakby ja powiem ci, jestem takim casualowym graczem ogólnie, moim zdaniem. I lubię sobie trochę ułatwić rozgrywkę. Może gdybym grał więcej, gdybym miał większą jakby styczność z Rimworldem, może faktycznie miałoby to większy sens. Natomiast aktualnie nie czuję się na tyle silny, żeby móc sobie pozwolić na...
To jest. O. Nagraj na przykład na wyższym tym, nie? Więcej światła. Mi też to powiadało, bo fajnie się ogląda twoje granie. Ej, super, bardzo mnie to cieszy, powiem ci szczerze. Czemu nie mogę zrobić przewodnika moralnego? Ktoś ma ogólnie przewodnika moralnego? Chyba nie powinien. No nie ma nikt. To czemu nie mogę sobie tego stworzyć? Zmiana roli. Mistrz badań. Czekajcie, i coś mi tu nie... Czekajcie, muszę sprawdzić to. Bardzo mnie cieszy, że... akademik to jest ogólnie mistrz moralny, przewodnik moralny. Czyli akademika. Okej, czyli to jest akademik, dobra. Czyli akademika potrzebuje ktoś, kto ma najwyższe zdolności społeczne. Czyli społeczne najwyższe ma aktualnie... No Allen. Allen będzie naszym będzie akademikiem w takim razie. Allen. Rozpocznij. Cieszy mnie to, że wpadłeś do mnie w takim razie, Macieju. Okej, mamy akademika. I teraz tak. Allen. Konwersja. O! Aż do 16%. Myślałem, że do 16 mu zbije. Kurde, jestem głupi. No nic nie poradzimy. Dobra, spoko. Musimy zamontować sobie dodatkowo to lampę ścienną. Zmień do ciemnego światła. Stwórz kopię. Potrzebujemy lampę w miarę symetrycznie. Tutaj powiedzmy jedną. Tutaj będzie druga. Fajnie by było lampy mieć też tutaj ogólnie. Raz, dwa, trzy, cztery od tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok? Chyba internet ci umiera. No nie, nie gadaj. No i jakby pograne, nie? Ech, ten mój internet. Nie, to nie twoje urojenia. Pada mi internet. Dobra, zatrzymamy sobie transmisję w takim razie, bo oczywiście wszystko umarło. Dajcie mi sekundkę, bo muszę pozatrzymywać sobie wszystko. To są właśnie problemy mojego internetu. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, i tak miałem kończyć odcinek, bo jest godzina 17, więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i że zobaczymy się na kolejnym live z RimWorlda albo kolejnym odcinku z RimWorlda. Zachęcam do oglądania, zachęcam do subskrybowania, zachęcam do łapkowania i oczywiście do udzielania się w komentarzach i na czacie. Padajcie, będziemy sobie gadać. Trzymajcie się, cześć.